Panowie generałowie, dowódcy Wojska Polskiego, panowie generałowie, dowódcy US Army, oficerowie, podoficerowie, żołnierze Wojska Polskiego i US Army. Dzisiejszy dzień, dzisiejsza uroczystość jest kolejnym ważnym krokiem na drodze do zacieśniania sojuszu między Polską a Stanami Zjednoczonymi, do budowania współpracy między Wojskiem Polskim a Wojskiem Stanów Zjednoczonych. Generals, commanders, generals of the United States Army, officers, non-commissioned officers, Polish and American soldiers, ladies and gentlemen. Today's day and today's event is a very important step forward in tightening the cooperation between the United States and Poland and building the cooperation between the Polish and American armed forces. Ważnym wydarzeniem na drodze do budowy tych ścisłych relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie obronności była podpisana w ubiegłym roku 15 sierpnia umowa o wzmocnionej współpracy obronnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Data nie była przypadkowa. To data upamiętniająca zwycięską bitwę Wojska Polskiego przed 100 laty, kiedy to żołnierze Wojska Polskiego zatrzymali ofensywę Rosji bolszewickiej idącą na zachód, idącą na Europę. Today's event is a very important day and another step on the way to building an even tighter cooperation between Poland and the United States, especially when it comes to defense. And this is also strengthened by the agreement that was signed on the 15th of August 2020, the Enhanced Defense Cooperation Act. It's no coincidence that this act was signed exactly on that day, because 100 years ago there was a victorious battle where the Polish armed forces defeated the Russian Bolsheviks that were going to the west. To było wydarzenie, podpisanie tej umowy było wydarzeniem o tyle istotnym, że razem pracujemy na rzecz stworzenia warunków do tego, żeby nawet 20 000 żołnierzy Stanów Zjednoczonych mogło przybyć tu na polską ziemię, jeżeli będzie taka potrzeba. And this event, the signing of this document, was very important indeed, because together we can create conditions so that even 20,000 American soldiers can come to Poland if need be. A ci żołnierze, jeżeli będzie taka potrzeba, będą dowodzeni właśnie stąd, z Poznania, z wysuniętego dowództwa 5 Korpusu US Army, które właśnie funkcjonuje w dowództwie, funkcjonuje w Polsce razem z dowództwem, wysuniętym dowództwem dywizji. And if the soldiers, if necessary, come to Poland, they will be commanded from here, from Poznań, from the 5th Corps HQ forward, which is functioning in Poland, together with the HQ of the division. To bardzo ważne miejsce, dlatego że jest to najważniejsze dowództwo amerykańskie w środkowej i wschodniej Europie. To jest dowództwo, które dowodzi żołnierzami Stanów Zjednoczonych, którzy już służą w Polsce, którzy służą w środkowo-wschodniej Europie. This is a very important place indeed. It is actually the most important U.S. command in Central Eastern Europe, because it commands all soldiers serving in Poland, but also in Central Eastern Europe altogether. Żeby budować interoperacyjność między Wojskiem Polskim a Stanami Zjednoczonymi, również wyposażamy żołnierzy Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt. Wczoraj razem z generałem Jarosławem Miką miałem tą sposobność, żeby ogłosić zakupienie dla Wojska Polskiego najnowocześniejszych czołgów Abrams w wersji najnowocześniejszej, w wersji, która trafi na wyposażenie już w przyszłym roku Wojska Polskiego, w wersji, która będzie użytkowana w państwach NATO, wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, już jest użytkowana i w Polsce, a więc będziemy drugim państwem Sojuszu Północnoatlantyckiego, które będzie wykorzystywało te najnowocześniejsze amerykańskie czołgi. It is also very important to build interoperability between the Polish and American armed forces, which is why we equip the Polish soldiers, the Polish army, with the most modern equipment. Yesterday, together with the here present General Mika, I had the pleasure to announce the purchase of the most modern tanks in the world, with the newest version that will be equipped following the next year. This will be the Abrams tanks, which are used in NATO countries only in the United States so far, and in Poland, meaning that Poland will be the second NATO country where these most modern equipments will be used. Innym niezwykle ważnym wymiarem interoperacyjności między wojskami Stanów Zjednoczonych
a Wojskiem Polskim, jest fakt, że obowiązki zastępcy dowódcy 5 Korpusu US Army objął właśnie pan generał Adam Yox. To doświadczony dowódca, to dowódca, który daje gwarancję tego, że będzie wypełniał swoje obowiązki rzetelnie, jak na dobrego żołnierza przystało. To jest dowódca świadomy wyzwań, przed jakimi stoi Polska i cała wschodnia flanka NATO, a więc ta funkcja sprawowana przez generała Yoxa niewątpliwie pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo państw wschodniej flanki NATO. Another very important dimension of the interoperability between the Polish and American armed forces is the fact that the Deputy Commander of the 5th Corps US Army is Major General Adam Yox. He's a very experienced officer. He guarantees that he'll fulfill his service and duty in a very thorough way. He's a very good soldier, and he's aware of the challenges that are in front of Poland and the entire eastern flank. So his function, his post, will guarantee security for Poland and countries of the eastern flank. Możemy powiedzieć w ten sposób, że generał Adam Yox jest pierwszym dowódcą, Polakiem, który obejmuje tak wysokie stanowisko w dowództwie US Army po Kazimierzu Puławskim i Tadeuszu Kościuszce. We can actually say that General Adam Yox is the first Polish commander to serve in a such high position within the US Army right after Puławski and Kościuszko. To jest zdarzenie historyczne. Serdecznie gratuluję generałowi Yoxowi i życzę tego, żeby służył na rzecz bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Indeed, this is a very historic moment, and I'd like to congratulate General Yox and to wish him all the best, so he serves for the security of our entire region. Chciałbym też szczególnie serdecznie powitać generała Van Weygena, generała, który został wyznaczony do sprawowania funkcji dowódcy wysuniętego dowództwa 5 Korpusu w Poznaniu. Witamy, panie generale, na polskiej ziemi i jesteśmy przekonani o tym, że pana służba tu właśnie w Polsce przyczyni się znacząco do zapewnienia bezpieczeństwa, przyczyni się do rozwoju współpracy wojskowej polsko-amerykańskiej. I would also like to especially welcome General Van Weygenen, who has been appointed the commander of the 5th Corps HQ Forward here in Poznań. General, welcome in Poland. We are happy to have you here. We are convinced that your service in Poland will definitely guarantee a further development and security of our country. Jeszcze raz życzę powodzenia i chciałbym podkreślić, że tego rodzaju zdarzenia bardzo pozytywnie świadczą o zapewnieniu bezpieczeństwa Polsce, bezpieczeństwa wschodniej flance NATO. Stanowią też bardzo ważny argument pokazujący spoistość Sojuszu Północnoatlantyckiego i pokazujący bardzo dobrą współpracę wojskową między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Once again, I'd like to wish you all the best, and once again, I'd like to highlight that such events in a very positive way influence the security of Poland and the entire eastern flank, and this is another very important and visible argument about the cohesion of the North Atlantic Alliance and about a very good and very strong cooperation between Poland and the United States in terms of army and defense. Panie generale Yox, powodzenia. General Yox, all the best. Dziękuję, panie ministrze. Thank you very much, Mr. Minister. O zabranie głosu